Cześć ocalali, wita was jak zawsze Valencianistas z AppGalery. Pewnie zauważyliście, że sezon wakacyjny, a raczej sezon migracyjny w State of Survival jest w pełni otwarty. Jeszcze nie tak dawno, bo 2 tygodnie temu mieliśmy wydarzenie migracyjne, które jednak przez mnogość obostrzeń i limitów nie cieszyło się zbyt dużym powodzeniem, jak to pierwsze, otwarte dawno temu, kiedy właściwie wyłącznie duzi gracze, wydający krocie, mogli sobie pozwolić na przejście do nowego państwa. Zresztą było to już dawno ustalone między tymi dużymi graczami kto, gdzie i kiedy. Więc bogate państwa walczące o laur zwycięstwa stały się jeszcze bardziej bogate w dużych spenderów, a biedniejsze państwa, takie jak chociażby moje małe State 106, zostało gdzieś pominięte gdzieś tam w cieniu. W każdym razie nikt do nas nie doszedł, bo nie mamy karty przetargowej. Kolejne wydarzenie migracyjne, właśnie te, które się teraz rozpoczęło, jest już inne. Różni się od dwóch poprzednich o 180 stopni, przynajmniej jeżeli chodzi o możliwości migracyjne aktywnych graczy, kupujących co tydzień bilety transferowe. Dlaczego? Bo został podniesiony o krocie limit Battle Power, który z grubsza był powodem niepowodzeń transferowych 90% graczy, którzy nie mogli liczyć na list od gubernatora, zezwalający na wejście do nowego państwa omijając obostrzenia mocy. Zbieram bilety transferowe, tylko te darmowe, od początku możliwości ich kupienia. Zebrałem ich już 30, nie za dużo, ale nie za mało. Biorąc pod uwagę obniżenie liczby wymaganej do transferów, następnie podniesienie limitu Battle Power, to w State 106, oprócz oczywiście przyjaciół i znajomych z sojuszu, to w State 106 trzyma mnie w zasadzie wyłącznie posada lidera sojuszu Art of Death. Wymagania transferowe są proste, przejrzyste i banalne do wykonania. Punkt pierwszy to nieprzekraczanie limitu mocy. Został podwyższony, więc jest ok. Punkt drugi to poziom kwatery głównej powyżej 16 poziomu. No gdybym miał kwaterę niższą niż 16 poziom, to taniej i szybciej byłoby założyć nowe konto w docelowym państwie, a więc drugie ok. Punkt trzeci, nie jesteś w stanie wojny, atakowany, ani ty nie atakujesz, nie należysz do sojuszu i nie jesteś gubernatorem. Więc nie jestem w stanie wojny, nie atakuję, nie jestem atakowany, nie jestem gubernatorem. Tylko ten lider trochę przeszkadza. Punkt czwarty, nie masz żołnierzy w biurze werbunkowym ani w szpitalu. To byłby super trik? Wysłanie żołnierzy do szpitala i biura werbunkowego, żeby zmieścić się w mniejszym limicie Battle Power? No dobra, ale nie mam żołnierzy ani tu, ani tu. Przynajmniej na razie. No i punkt piąty, zbierz wymaganą liczbę biletów. A więc ostatnie jest. Teoretycznie więc jestem wolnym strzelcem i mogę uciekać gdzie dusza zapragnie. Mogę przebierać w ofertach od państwa numer 1 do państwa, jeśli mnie pamięć nie myli, 624. Czyli całkiem spory rozstrzał oraz znajomi rozsiani po innych państwach takich jak 45, 64, 83, 185, 289, a nawet 333. Tak, ta sławna Valhalla. Niemniej jednak coś zatrzymuje mnie w State 106. Nostalgia? Chyba nie, wszak 106 nie jest moim oryginalnym państwem, w którym rozpocząłem grę. Oryginalnie jestem ze 131. W zasadzie, jakby tak pomyśleć, to jestem w State 106 od roku i 3 miesięcy. Znacznie dłużej byłem w 131. A więc może gracze, z którymi rozpocząłem grę w State of Survival. No i również pudło, bo zostało ich tylko 2 i w zasadzie grają od niechcenia, próbując nie doprowadzić do zaniku rekordu aktywnego poziomu VIP w grze. Cała reszta ekipy, z którą grałem, zrezygnowała już dawno z gry. A więc co mnie trzyma w państwie z numerem 106? Może ty znasz odpowiedź na to pytanie. Albo inaczej, napisz w komentarzu, co ciebie trzyma w twoim państwie. Co byś zrobił na moim miejscu? Uciekał? Został? Czekam na wasze przemyślenia. Do usłyszenia. Cześć!